Serdecznie witam w kolejnym odcinku 14 playlisty Prometeizm pod tytułem Temida część druga. W poprzednim odcinku 13 przedstawiłem dwie boginie sprawiedliwości, Temidę i Justitię. W tym odcinku będę próbował dokonać oceny naszego wymiaru sprawiedliwości w kontekście ostatnich wydarzeń w Sejmie RP. Spróbujmy ocenić sprawiedliwość w wykonaniu polskiej prokuratury występującej przeciwko posłowi Grzegorzowi Braunowi w styczniu 2024 roku. Panu Grzegorzowi postawiono 7 zarzutów, które zostały sformułowane w formie wniosków prokuratorskich, omawianych przez sejmową komisję. Celem tej komisji było wydanie opinii o wnioskach i przekazanie całości do głosowania w Sejmie. Wszystkie interwencje posła Brauna zostały sfilmowane. Linki w opisie odcinka. Niestety, z wniosków wynika, że materiały audiowizualne nie były praktycznie brane pod uwagę, chociaż są istotnym materiałem dowodowym w tej sprawie. Warszawski prokurator sformułował wnioski w celu pociągnięcia pana Grzegorza Brauna do odpowiedzialności karnej. We wszystkich sprawach opisanych we wnioskach poseł Grzegorz Braun dokonywał interwencji poselskich w związku z łamaniem prawa. Oto pierwsze dwa wnioski w uproszczonej formie. We wniosku pierwszym oskarża się posła Brauna, że w dniu 1 marca 2022 roku w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego w osobie Łukasza Szumowskiego, dyrektora Instytutu Kardiologii. Odbyło się to w formie próby zatrzymania dyrektora, co miało rzekomo przeszkodzić mu w wykonywaniu obowiązków służbowych. We wniosku drugim zarzuca się posłowi pomówienie Łukasza Szumowskiego, że był on w stanie po użyciu alkoholu podczas wykonywania obowiązków służbowych. Całe zajście było rejestrowane przez media i według prokuratora pomówienie to mogłoby poniżyć go w opinii publicznej. No cóż, oba wnioski dotyczące Łukasza Szumowskiego są tylko stwierdzeniem faktów i brak tam najistotniejszej informacji, czyli odpowiedzi na pytanie, czy pan Łukasz Szumowski był w czasie rozmowy z posłem Braunem pod wpływem alkoholu. Poproszony przez posła o poddanie się badaniu alkomatem, dosłownie uciekł z miejsca zdarzenia. Podczas rozmowy z posłem Szumowski miał cały czas zasłoniętą twarz maseczką i być może chciał ukryć w ten sposób zapach alkoholu. Gdyby Szumowski był faktycznie niewinny, to powinien w obecności mediów poddać się badaniu alkomatem i tym sposobem udowodnić, że podejrzenia posła są bezpodstawne. Niestety do tego nie doszło i dyrektor uciekł z miejsca zdarzenia. W mojej opinii oba wnioski, pierwszy i drugi, nie tylko usprawiedliwiają zachowanie posła Brauna, ale wskazują, że przestępstwa dokonał Łukasz Szumowski, odmawiając poddania się badaniu alkomatem i uciekając z miejsca zdarzenia. Jego zachowanie obciąża go dodatkowo i może świadczyć o tym, że w tamtym czasie był jednak pod wpływem alkoholu. A więc wnioski prokuratora bezpodstawnie obciążają posła Brauna, który słusznie próbował doprowadzić dyrektora do badania alkomatem i wyjaśnić, czy był on w stanie po spożyciu alkoholu. We wniosku trzecim prokurator oskarża posła Brauna, że 27 stycznia 2023 roku w Krakowie w gmachu sądu uszkodził choinkę bożonarodzeniową i jej zdobienia. Choinka była własnością Stowarzyszenia Sędziów Justitia i Temis. Szkodę wyceniono na 1408 zł i 26 groszy. Wniosek ten, podobnie jak dwa poprzednie, jest tylko stwierdzeniem faktów, bez próby wyjaśnienia, dlaczego poseł Braun zrobił to w ramach interwencji poselskiej.
choinka stała w holu gmachu Głównego Sądu Najwyższego, czyli instytucji państwowej. O ile sam fakt postawienia choinki można byłoby usprawiedliwić, to z pewnością nie można usprawiedliwiać zawieszania na niej rzekomych ozdób choinkowych. Z materiałów filmowych jasno wynika, że były to ozdoby propagujące Unię Europejską, Ukrainę, a także symbole ruchu LGBT. Na prywatnej choince w swoim własnym domu można wieszać wszystko, ale w gmachu sądowym, instytucji, która powinna być przykładem niezależności, nie podlegającej żadnym wpływom, szczególnie politycznym, nie wolno wieszać żadnych propagandowych haseł promujących interesy pewnych grup. W tej sytuacji interwencja posła Brauna była również uzasadniona, gdyż zareagował na oczywiste łamanie prawa. Poseł Grzegorz Braun skomentował to zajście na Twitterze słowami: eksponowanie w gmachu sądu dekoracji, rekwizytów i emblematów nie licujących z powagą wymiaru sprawiedliwości RP domagało się pilnej interwencji. Z informacji tych wynika, że wniosek trzeci też należałoby odrzucić. Na tym zakończę odcinek 14, w którym skomentowałem 3 pierwsze wnioski zarzucające posłowi Braunowi łamanie prawa. Serdecznie zapraszam na odcinek 15 pod tytułem Temida, część 3.